Dashboard, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jesteśmy w górach. Jest totalna cisza, nie ma wiatru, śniegu pół metra. Piękna aura. Idziemy dzisiaj na podchód. Idziemy sobie na łąki, zobaczymy co się dzieje na łąkach, czy nie ma jeleni. I pójdziemy sobie na taką drogę. Ja tam za bardzo warunków nie ma do chodzenia, dlatego że jest bardzo chrupi śnieg. Ale zobaczymy. Może jakieś jelenie będą, może jakieś dziki będą wracać. Także u nas już końcówka planu. Mamy połowę grudnia, zostały 4 łanie tylko. No ale zawsze jeszcze są byki, są cielaki, są dziki, drapieżniki. Jeszcze mamy dużo kóz do strzelenia, więc dzisiaj polujemy. Idziemy zobaczyć najpierw na łąki. Słuchajcie, mieliśmy chmarę jeleni, ale tak naprawdę na czysty strzał miałem tylko szpica, nic nie strzelałem. Reszta była jakoś tak poustawiana za świerkami, więc się nie udało. Pójdziemy sobie dalej tą drogą i będziemy patrzeć, co się dzieje po lewej i po prawej stronie. Także widać, że ruch zwierzyny jest. Powoli ona gdzieś sobie schodzi na las. Idziemy sobie tu i pójdziemy w prawo. Jak widzicie, czapkę musiałem zmienić, bo ta czapka z daszkiem to był słaby pomysł, ale dobrze, że miałem przy sobie normalną czapkę. Także ruszamy. Jak widzicie, mamy tutaj ślady świeżego żerłania. Być może tutaj jelenie, które widzieliśmy, chociaż nie wydaje mi się. Ale tutaj widać, że na jagodziakach sobie żerowały. My idziemy w dół i w prawo. Łąki są po prawej stronie, część zwierzyny jeleni wraca i idzie sobie do ostoi, więc próbujemy gdzieś na przejściach tutaj stanąć. Dobry, ze względu na to, że śnieg krupi, lepiej byłoby zasiąść albo stanąć w miejscu i poczekać. Ale idziemy się przejść, bo zimno.
Jeden gruby dzik, bardzo gruby dzik. Ktoś tu kopał w nocy albo nad ranem. I poszedł na dół. Zszedł z góry i poszedł na dół. Ale naprawdę po tropach widać, że dobry zawodnik. Idziemy sobie drogą, a tu taki pojedynczy, malutki dziczek wychodzi na środek drogi. No i udało się upolować. Jeleni się nie udało, bo nas zobaczyły, że tak powiem, i nie było możliwości, a tu taki mały, nieduży dziczek sobie wyszedł. Zaraz podejdziemy sobie do dziczka i wam opowiem. Słuchajcie, dzik mały. Oczywiście mogą się posypać komentarze, mogłeś zostawić. Jakbym zostawił, to by go wilki zjadły. Pojedynczy, więc odstrzał w ramach gospodarki łowieckiej, jak najbardziej prawidłowy. Szedł sobie do góry, wychodził tam z samego dołu, jako cwaniak i cwaniak, szedł po śladach jeleni, żeby mu było lżej. No i w pewnym momencie, jak on wyszedł na drogę, myślałem, że to jenot, słuchajcie. A to się okazało, że to taki mały dziczek. Idziemy na dół. Może jeszcze coś spotkamy. Zobaczcie, jest godzina za 10, 9, a dopiero zwierzyna wychodzi na górę. Także ja wam mówiłem, że tutaj w górach to jest inne zupełnie polowanie. Idziemy na dół. Słuchajcie, tu sobie postoimy chwilę. Może jeszcze coś nam będzie przechodzić. I będziemy wracać znów tą samą drogą do góry. Jelenie podchodziliśmy. Słuchajcie, nie okazało się, że jeden ze szpiców chyba nas zobaczył. Jak już miałem strzelać do łani, bo tam były łanie, zresztą widzieliście, jak one uciekały. No to było tych łań trochę i miałem taką perspektywę, że jak się złożyłem do strzału, to Michał widział w kamerze, a mi zasłaniało drzewo. Widziałem, no nie do końca byłby czysty strzał. W międzyczasie oczywiście nas jedna sztuka zobaczyła, no i chmara poszła. No ale Hubert cierpliwy, więc wystawił nam niedużego, bo niedużego, ale malutkiego dziczka. Więc udało się upolować dziczka, ale sobie poczekamy tutaj, bo tu jest miejsce, w którym zwierzyna bardzo często jeszcze wraca, przechodzi, więc postoimy, ale jak będziemy wracać z powrotem, ponieważ zeszliśmy, nie wiem, no kawał drogi zeszliśmy w dół, powoli będziemy pod górę się drapać w tym śniegu, no może coś jeszcze wyjdzie. A na razie sobie poczekamy. A, jeszcze jedno, słuchajcie, to teraz taki temat wyskoczył odnośnie dokarmiania zwierzyny. Jak widzicie, u nas w górach śniegu jest sporo. Ten śnieg jest kopny, on jeszcze nie jest zmarznięty i dokarmianie należy jakby rozgraniczyć na dokarmianie zwierzyny grubej i dokarmianie zwierzyny drobnej. Jeżeli chodzi o dokarmianie zwierzyny grubej, dziki, sarny, jelenie, daniele, muflony, uważam, że teraz tutaj w górach jak najbardziej już jest to potrzebne. Chociaż ten jeleń sobie całkiem nieźle radzi. Widać, że on sobie się dokopuje bez żadnego problemu do jagodzin, wychodzi na łąki, schodzi na pola. Bardzo często się zdarza tak, że jelenie u nas w górach po prostu w momencie, kiedy spadnie śnieg, znaczna ich część, bardzo dużo jeleni idzie na obwody polne, czyli te, które graniczą z górskimi i schodzi tam. Tutaj ich praktycznie nie ma, chociaż jak widzieliście przed chwilą jeszcze jakieś są. Ale one się trzymają przy łąkach, gdzieś mogą dokopać. Natomiast jeżeli chodzi o dziki, to jak najbardziej należy już im troszeczkę pomagać i w takich warunkach, jak są teraz, tutaj w tej chwili, powinno się dokarmiać. Zwierzyna drobna zupełnie inna bajka. Tam już ja uważam, że nie tyle zaraz po żniwach, jeżeli chodzi o ptactwo,
co w momencie, kiedy ścierniska już zaczynają znikać, rolnicy zaczynają orać pola, no to wtedy już można lekko dokarmiać, ale lekko. Natomiast teraz, kiedy ta pokrywa śniegu jest coraz większa, no to już ta zwierzyna drobna, kurpatwa, bażant, ona bardzo, bardzo potrzebuje tego, żebyśmy my, myśliwi, ponieważ eko tego nie zrobią, jej pomogli zimą. Dawno nie było takiej zimy, tak jak teraz, że już końcem listopada spadł śnieg. Jego nie ma na obwodzie polnym, u nas nie ma go dużo, natomiast tutaj w górach no jest go zdecydowanie więcej. Myślę, że 2-3 razy więcej niż na dole. Ale no i w dalszym ciągu dokarmiać, nie dokarmiać. Ja uważam, że na dzień dzisiejszy dokarmiać trzeba, ale bardzo delikatnie. Nie karmić, tylko dokarmiać, tak? Bo to jest różnica. My w kole zmieniliśmy system dokarmiania. Dajemy siano-kiszonkę z koniczyny głównie. Są to pigułki, które ważą, nie wiem, od 400 do 600 kg. Sprasowane bele i przywozimy je po prostu do lasu. Już w jednych odcinkach poprzednich widzieliście, tak? Więc my do paśników raczej tego siana nie dajemy. Poza tym ciężko już siano kupić. Dużo lepsze dla zwierzyny jest ta kiszonka. I my tą kiszonkę systematycznie wykładamy. Myślę, że teraz lada dzień, już pierwsze traktory, bo to trzeba tutaj w górach, to się nie da terenówką wozić, słuchajcie, to już traktory albo auta, które zwożą drewno z lasu z HDS-em, będą rozwoziły karmę. To jest taka karma soczysta, treściwa i jelenie się przy tym oczywiście skumulują. No to tak pokrótce na temat tego dokarmiania. Więc postoimy sobie jeszcze chwilę i będziemy powoli się drapać z powrotem do auta. Zjedziemy po naszego dziczka i wybierzemy się na... Ja jutro jadę na zbiorówkę, więc wybieramy się do domu. Jest 9 rano, słuchajcie. Zbieramy się do domu, jadę na zbiorówkę jutro. Pojutrze też poluję zbiorowo, więc no zobaczymy. Natomiast no kolejny fajny materiał wydaje mi się w takim urokliwym miejscu. Przede wszystkim ta zima to robi swoje, nie? Zwierzyny jest i można sobie pochodzić spokojnie. Dzisiaj to można byłoby polować cały dzień. Cały dzień na jelenie można byłoby polować, drapać się po tych górach, chodzić, szukać. Umieć czytać las, zobaczyć, gdzie jest świeże przejście, gdzie jest miejsce żerowania, to co Wam pokazywałem i powolutku po śladach chmary czy watachy można sobie iść. Dobra, widzimy się już później przy naszym dziczku. No i słuchajcie, kończymy odcinek. Stanęliśmy w takim miejscu już koło samochodu, żebyście zobaczyli ile śniegu. Tutaj jesteśmy na samym szczycie. To jest masakra, to jest walka o życie już w tej chwili, żeby tu przejechać. Ogólnie drogi są nieodśnieżone, my jedziemy taką główną drogą, ale są nieodśnieżone. Jest tego śniegu naprawdę dużo tutaj na szczycie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał odcinek. Jestem bardzo, bardzo ciekawy Waszych komentarzy. My jeszcze spróbujemy zapolować z Michałem po weekendzie, po zbiorówkach, może się wybierzemy tu jeszcze. Jeden z kolegów napisał tutaj, pozdrawiam, szczególnie na wizji, bo napisał, że chciałby, żeby zrobić odcinek z dęciska. Zrobiliśmy takie dęcisko, już jeden odcinek tej ambony kręciliśmy. To był odcinek ze Staszkiem, więc tam nie było polowania. Natomiast zacząłem tam sypać, więc zrobimy taki odcinek z dęciska. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zapolujemy na dęcisku w górach. Może akurat się uda, że jakiegoś dzika albo drapieżnika strzelimy. Ponieważ na dęcisku polujemy na dziki i na drapieżniki, o tym musicie pamiętać. No i co? No i to będziemy powolutku będziemy kończyć. Mam jeszcze... ale to nic, to w następnym odcinku, bo tak sobie myślę, ale to nie będziemy zdradzać. Słuchajcie, w następnym odcinku będą specjalne pozdrowienia dla pewnych dziewczyn, ale dla kogo to musicie poczekać. Także widzimy się w następnym materiale realizowanym dla Was w Górach Bystrzyckich. Do zobaczenia i dashbur.